Zrobimy dzisiaj rybny pasztet pieczony. Po prostu pyszny. Można kroić go w plastry i ładnie podać na półmisku, ale również naprawdę jest bardzo kremowy i można rozsmarować go na kanapkę. Sprawdzi się idealnie na Wigilię. Zobaczcie, jaki jest kremowy. Ja zrobiłam go ze świeżej tołpygi, z filetów, ale można użyć dowolnej ryby. Wychodzą z tego przepisu takie 2 foremki. Składniki wypisałam Wam również w opisie pod filmem. Oraz wszystkie linki do moich profili na Facebooku, na Instagramie i do mojej strony. Mam tu 2 takie spore filety z tołpygi, świeże, prosto ze stawów. One są jeszcze ze skórą, zaraz sobie tą skórę odetnę. Większość ości takich widocznych wycięłam. Oczywiście w mięsie jest ich jeszcze całkiem sporo, ale my będziemy piekli, więc w trakcie przed mieleniem jeszcze sobie wybiorę pozostałe ości. Na razie zabiorę skórę, odetnę ją. Ostrym nożem będę odcinać od mięsa ryby. Możecie też upiec razem ze skórą i później ją zabrać. To już jak wolicie. Ja jednak chciałam od razu odciąć i upiec po prostu już samą rybę. Filety układam w naczyniu żaroodpornym. Jak jeszcze wyczuwacie gdzieś ości, możecie je teraz wyjąć lub później po upieczeniu. Dodaję 2 cebule, kroję je w takie kawałki i dodaję na wierzch do ryby. Będzie się piekła razem z rybą. Taka podpieczona też będzie smaczniejsza. Do tego rozgniatam nożem 4 ząbki czosnku i również kładę na rybę. Wszystko posypuję sporą ilością soli. Posypuję również cytrynowym pieprzem od Aroma Gusto. Jest idealny do ryby. Całkiem sporo. Jak nie macie cytrynowego pieprzu, możecie dać zwykły pieprz i odrobinę soku z cytryny. Dodaję jeszcze czomber, taką solidną łyżeczkę. Skrapiam po wierzchu jeszcze odrobiną oleju i nakrywam folią aluminiową. Piekarnik rozgrzałam do 180 stopni i będę piekła tak około 30-40 minut, żeby już nie była surowa. Z termoobiegiem. W międzyczasie namoczę sobie w mleku 2 kromki razowego chleba i odstawię. Ryba mi się upiekła. Zostawię ją jeszcze, niech sobie wystygnie. Jak już wystygnie, możemy mielić. Mielimy wszystko, razem cebulę, czosnek i rybę. Oczywiście ja jeszcze sprawdzam każdy kawałek ryby przed mieleniem i zabieram wszystkie większe ości. Jak są takie bardzo drobne w rybie, to nie przeszkadza, ale takie większe musimy zabrać. I mielimy wszystko po kolei. Mielimy na najdrobniejszym sitku. Oprócz ryby z cebulą i czosnkiem mielimy również 3 jajka na twardo. Oraz odciśnięty z mleka razowy chleb.
Wszystko już mamy zmielone. I rybę, i jajka, i chlebek odciśnięty. Mam również sok jeszcze z pieczenia ryby, sos w zasadzie, który puściła ryba. Dodamy sobie go trochę tylko na smak. Jeśli mielibyście za suchą masę, możecie dodać cały sos. Ja jednak tą rybę mam dosyć wilgotną i nie potrzeba mi aż tyle sosu, więc dam tylko może łyżkę, dwie. Dodaję jeszcze 3 surowe jajka, żeby nasz pasztet czymś złączyć. I doprawiamy przede wszystkim gałką muszkatułową, najlepiej taką startą na świeżo, ale oczywiście może być z torebki. Ścieram jej tak około pół łyżeczki. Sporo soli. Pieprzu też całkiem sporo. Roztopione masło. Tego masła mam 60 gramów. Ono jest roztopione i przestudzone. No i możemy wyrabiać naszą masę. Mieszamy wszystko bardzo dokładnie. Doleję sobie odrobinę sosu z pieczenia ryby i jeszcze raz wymieszam. Spróbujcie odrobinę masy i ewentualnie jeszcze dodajcie trochę soli. Ja dodam sobie jeszcze trochę czombru. I wymieszamy dokładnie, bo masa musi być już dobrze doprawiona. Mam 2 foremki takie jednorazowe z papieru do pieczenia. Pierwszy raz je kupiłam, zawsze kupowałam aluminiowe. Nie wiem jeszcze jak te się zachowają, więc zobaczymy. Spryskam sobie je na wszelki wypadek odrobiną oliwy. Być może nie jest to konieczne, ale jak już robię pasztet, przekładam do tych foremek masę rybną. Wcześniej zawsze piekłam w tych aluminiowych, super się sprawdzało. Ale akurat nie mogłam dostać i były tylko takie. Ostatecznie okazało się, że były naprawdę fajne, więc w sumie polecam. Wyrównujemy masę w foremkach. Wierzch posypuję jeszcze odrobiną czerwonego pieprzu dla dekoracji. Będzie pięknie wyglądało. I jeszcze spryskam odrobiną oleju po wierzchu, żeby mi nie wysuszył się pasztet. Dodam jeszcze troszkę gałązek rozmarynu. Udało mi się spod śniegu trochę wyrwać. I tak przygotowany pasztet wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni, góra-dół i piekę około 1 godzinę. Wstawiłam jeszcze foremki w blaszkę, ale to tylko dlatego, że nie wiedziałam, jak one się zachowają, czy mi nie przecieknie pasztet przez te foremki, bo mówię, pierwszy raz w nich akurat piekłam, ale nie było takiej potrzeby, super wszystko się upiekło. I gotowe. Upiekł się pięknie. Możecie dotknąć, że już nie jest jakiś miękki. Fajnie się ściął. Wystudzę i do lodówki. Najlepiej na całą noc. Po tym czasie możemy wyjąć z foremki i pokroić. Pasztet bez problemu kroi się w takie grubsze plastry, które można ułożyć ładnie na półmisku, ale jest równie kremowy i spokojnie można rozsmarować go na kanapkę. Jest naprawdę przepyszny. Polecam Wam gorąco.
Do tego fajnie się mrozi i nie traci w smaku. Więc można przygotować go troszkę wcześniej. Spróbujcie koniecznie. Ta porcja jest na 2 foremki, ale spokojnie możecie zrobić pół porcji i zrobić sobie taką jedną foremkę. Tylko potem nie żałujcie, że zrobiliście za mało. Polecam Wam gorąco. Zapiszcie sobie ten przepis na później. Jeśli możecie, to udostępnijcie dalej. I zostawcie łapkę w górę. Do usłyszenia!